Kochani, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, które do nas nadesłaliście. Czy jest powołanie do życia w samotności? Ja myślę, że tutaj musielibyśmy takie rozróżnienie dać, a mianowicie życie w samotności i życie samemu. No tak? przecież... Bo to są chyba dwie różne rzeczy. A mianowicie samotność jest chyba czymś, czego nikt nie chce. Samotność to jest taki stan, w którym człowiek się źle czuje. A gdy chodzi o niektórzy się panicznie boją, niektórzy się że będą samotni. Że zostaną sami. Tak. Nie? No właśnie, to samotność, że nikogo nie będzie obok. A więc życie w samotności i życie samemu to są chyba dwie różne rzeczy. Tak myślę. Znaczy, powiecie, że też zwróćmy uwagę, że w historii niektórzy ludzie wychodzili na pustelnię, prawda? Odcinali się, można powiedzieć, od towarzystwa, od cywilizacji. Chcieli żyć tylko i wyłącznie dla Pana Boga. W Polsce, w Bieszczadach, nasz współbrat na przykład, Jan z Dukli, ale tak wielu innych. Natomiast oni wchodzili w głęboką relację osobową. Czyli oni tam, będąc, byli samymi, a nie byli samotni. Tak. To święty Augustyn kiedyś ładnie powiedział, mianowicie, że kto modli się, nigdy nie jest samotny. Bo zawsze jest w relacji do Boga, zawsze jest w relacji też do wspólnoty, która też trwa na modlitwie. Zawsze jest w relacji do świętych, prawda? To jest komunia. My jesteśmy powołani do życia we wspólnocie, do życia w Kościele. Przez chrzest jesteśmy włączeni we wspólnotę Kościoła. A więc nie jesteśmy, nie żyjemy w samotności, ale są osoby, które wybierają życie samotne. I gdy mówimy o różnych formach, czy o różnych sposobach realizacji powołania, którym nas Bóg obdarza, no to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jest powołanie do życia w rodzinie, do życia w małżeństwie, jest powołanie do stanu duchownego, do stanu zakonnego, ale są, tak, proszę uprzejmie. No i to powołanie jest do życia samemu, bo ja mam wrażenie, że bywa i tak, że niektóre osoby, które czują wewnętrzne powołanie do tego, aby być w rodzinie, a z rozmaitych powodów nie mogą znaleźć drugiej połówki, zastanawiają się, czy przypadkiem teraz Pan Bóg mnie nie powołujemy do życia samemu. Myślę, że te osoby, które odczytują powołanie do życia samemu, one właśnie dobrze wiedzą, że rezygnują z rodziny. Na przykład ktoś się oddaje pracy misyjnej, wyjeżdża do Afryki, leczy dzieciakom zęby. Rozumiemy, ktoś być może oddaje się jakiejś swojej pasji wyjątkowej i nawet nie w głowie też. Oczywiście być może jest nawet towarzyski, ale jakby nie wchodzi w taką głębszą relację z drugim człowiekiem, nie chce się wiązać, nie chce być powołany do życia, nie czuje w sobie powołania do życia w małżeństwie, bo do czego zmierzam, że mimo tego, że takie powołanie do życia samemu jest, myślę, że czasami może się ono błędnie rodzić u osób, które mają powołanie do życia w małżeństwie, ale ze względu na to, że nie mogą wokół siebie znaleźć odpowiedniego partnera na całe życie, tak, narzeczonego później, męża, no to nagle wydaje mi się, że to może jednak, a może ma być samemu. To takie pójście chyba trochę na łatwiznę, nie? Takie szukanie... Znaczy to jest chyba jakiś akt desperacji usprawiedliwiający sytuację. Nie? Ale i to też trzeba powiedzieć, że są osoby żyjące same, tak? Bez współmałżonka, żyjące w świecie, nie tak jak my w klasztorach, i które też poświęcają się służbie Panu Bogu. Są świeccy, wykonujący swoje prace zawodowe, wykonujący różne zadania społeczne. Są świeccy, którzy też są konsekrowani. Czyli można powiedzieć, że to jest pewna forma takiego życia niby zakonnego, tylko że bez klasztoru, bez wspólnoty, żyją bez habitu, żyją te osoby same, mają jakieś obowiązki wynikające z tego, że składają śluby zakonne, odbywają odpowiednią formację, spotkania. Pracują zawodowo i właściwie są między nami. Prawda? My czasami nawet nie wiemy o pewnych osobach, że są właśnie osobami świeckimi konsekrowanymi. I to jest też pewna forma
pewna forma służby i Bogu i drugiemu Kościołowi, drugiemu człowiekowi, pewna forma też ewangelizacji, pewna też forma dawania świadectwa życia chrześcijańskiego. No, myślę, że może wielu z Was mogłoby się nad tą formą zastanowić, prawda? Bo niektórzy, tak jak tu ojciec mówi, no nie wiedzą, co z tym swoim życiem zrobić, jakoś tak do małżeństwa nie ciągnie. Tutaj albo ciągnie, tylko że nie można... No właśnie, a może właśnie ta forma życia samemu, ale we wspólnocie pewnej, prawda? No, dlaczego tutaj też tak wspomniałem, że to, że nie mogę sobie drugiej połowy znaleźć, to nie musi być oznaką, że jestem powołany do tego, aby żyć samemu, bo to nie jest tak, że do klasztoru wstępują te kobiety, ci mężczyźni, którzy nie mogą znaleźć drugiej osoby, nie? I teraz, no to w takim razie, kiedy nie mogę nikogo znaleźć, to nikt mnie nie kocha, nikt mnie lubi, więc wstąpiłem do zakonu. To jest zupełnie, i to się tu czuje, że ja chcę poświęcić się całe Panu Bogu. Ja chcę mieć żonę, chcę mieć dzieci, chcę być matką, ojcem. I prawdopodobnie tego powołania też, mamy nie mam do życia samemu, nie? Że ja w takim razie nie chcę poświęcić się jakiemuś dziełu, czy Panu Bogu sam, nie wchodzę w relację małżeńską, samemu mi dobrze. Nie? Tak, pójście do zakonu to nie jest akt desperacji. Tak, już nie wiem, jak sobie życie ułożyć, więc może zakon, może tam znajdę szczęście. Nie, to nie tak działa. To nie tak działa. Pokój dobro. Pokój dobro.